Mocno nam się ta Europa kolorystycznie zmieniła. Tak? Świat, który funkcjonował przez 500 lat, na naszych oczach się kończy. To jest faktycznie koniec białego człowieka w Europie. To nie państwo europejskie będzie światowym hegemonem. Część mówi, że Francji już nie ma. Problemy, które Europa sobie czy sama stworzyła. Gdzie my w Polsce się obudzimy za... Ja uważam, że to jest jakaś forma po prostu okupacji. Afryka jest blokowana w rozwoju. Europa nie ma realnego pomysłu na rozwiązanie tego. Przez zniszczeniem po prostu kultur narodowych i przez dekady to państwo nie miało z tego nic. Ta część świata ma przyszłość, ta część świata się rozwija. Rasizm w ogóle był nieobecny w polskiej kulturze. Zachód po prostu przegra. Złoto zawsze kojarzyło się z niedostępnością i wysokimi cenami. Jednak z partnerem naszego kanału, Goldsaver, to wszystko się zmienia. Goldsaver to sklep, w którym kupujesz fizyczne złoto po kawałku. Czyli każdy zakup przybliża cię do odebrania swojej złotej sztabki. Goldsaver. Wygodnie, prosto i bezpiecznie. Już dziś zacznij swoją złotą przygodę i zajrzyj do naszego partnera. Link w opisie pod filmem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Magdalena Ziętek-Wielomska, prezes Fundacji Instytut Badawczy Pro Vita Bona, publicystka, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, działaczka społeczna. Zajmuje się sterowaniem społecznym, cybernetyką i filozofią. Cześć, z tej strony Grzegorz Łusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest dr Magda Ziętek-Wielomska. Witam serdecznie. Witaj, Magdo. Ostatni odcinek bardzo ciekawy o problemach gospodarczych Niemiec, a dziś chciałbym poruszyć inny temat, trochę z tym związany. Ciężko go nie obserwować, ciężko powiedzieć, że się go nie widzi. Myślę, że nawet jakbyśmy zamknęli oczy, jak to takie małpki, które są, to i tak ten problem gdzieś jest, bo ludzie już o nim mówią. Żyjemy w Polsce i można by powiedzieć, że to dotyczy Zachodu, że to do Paryża jak pojedziemy do Berlina, do Dortmundu, czy do innych krajów, czy do innych miast, czy to właśnie Zachodu, chociaż pojedziemy też na północ do Szwecji, to już widzimy, że mocno nam się ta Europa kolorystycznie zmieniła, tak to powiem delikatnie na razie, bo słowo jest nieistniejące na YouTubie, tak to rzucę dla testu, żeby zobaczyć, czy czasem nie zostanie wyciszone. Państwo też nie istnieje na YouTubie, też powiem dla testu, zobaczcie, czy czasem nie zostało wyciszone. Więc to jest ciekawe, jak ten algorytm działa, że za niedługo po prostu będziemy musieli chyba dopisywać, jak w jakimś, kiedyś były takie zagadki, wiecie, że trzeba było wpisywać słowa, jakie mają być, żeby zdać jakiś egzamin, że jakie słowo tu brakuje, szczególnie jak języków obcych się uczyliśmy. I dziś mam wrażenie, że to w tym kierunku idzie. Ale nie o tym dzisiaj, nie o poprawności, nie o filtracji YouTube'a, tylko o tym takim zmierzchu białego człowieka. Może nawet tak to wysnuję taką tezę. Czy to jest faktycznie koniec białego człowieka w Europie? Bo widzimy, że naprawdę się to w niesamowitym tempie zmienia. No i ostatnie przepisy, że Polska też już jest otwarta, że akceptuje i że my mamy pomóc tej Europie i też będziemy przyjmować. No i wiemy, że w tym kierunku to idzie. Tak ogólnie na razie rzucam, zaraz będziemy to rozbijać na części pierwsze, ale z takiego ogólnego punktu chciałbym, żebyś też się wypowiedziała. Jak to ogólnie widzisz, gdzie to zmierza wszystko? Tak, to trzeba patrzeć, ja na to patrzę z bardzo takiej szerokiej perspektywy i ja to nazywam właśnie końcem ery wręcz białego człowieka, co jest w ogóle związane z całą zmianą geostrategiczną na świecie, a przede wszystkim emancypacją globalnego południa. To jest ta najbardziej szeroka perspektywa i tutaj zupełnie kluczowa. Autentycznie kończy się epoka, która zaczęła się mniej więcej 500 lat temu wraz z odkryciami geograficznymi, początkiem kolonizacji i rzeczywiście dominacji tego białego człowieka w świecie i przede wszystkim dominacji Europy, prawda? Bo to z Europy w gruncie rzeczy cały... To państwa europejskie były kolonizatorami, prawda? Stany Zjednoczone przecież też były na początku kolonią brytyjską, więc to Ameryka po prostu to była tylko i wyłącznie kolonia poszczególnych państw europejskich, więc i ta epoka autentycznie się kończy i to kończy się tak globalnie. To jest kwestia przede wszystkim emancypacji tak zwanego globalnego południa.
To jest kwestia w ogóle zakwestionowania hegemonii Stanów Zjednoczonych przez Chiny i Chiny jako nowej, rosnącej potęgi, nowego hegemona światowego. I to musimy zrozumieć. No pierwszy raz od wielu set lat to nie państwo europejskie będzie światowym hegemonem. To ma olbrzymie konsekwencje. Większość ludzi jeszcze sobie w ogóle nie zdaje sprawy z wagi zachodzących spraw, bo 500 lat temu największe imperia kolonialne, to wiadomo, Hiszpania, prawda? To było pierwsze takie rzeczywiście imperium kolonialne. Portugalia, potem Wielka Brytania, wielkie imperium, Holandia, Francja, Niemcy też coś tam z tego uczknęli, gdzieś tam Belgia też. No właściwie każde państwo Europy Zachodniej ma na swoim koncie tą historię kolonialną, o czym my często w ogóle nie pamiętamy, jakby tego nie dostrzegamy. W różnych państwach różnie te kwestie wyglądały, ale jeśli chodzi na przykład o kolonie niemieckie, no to przecież tam mieliśmy do czynienia z autentycznym ludobójstwem, prawda? Więc też musimy o tym pamiętać, że to jest coś, o czym, nie wiem, sama Afryka pamięta, a o czym Europa często pamiętać nie chce. I to jest... To jest w ogóle jakaś epokowa zmiana. To jest naprawdę epokowa zmiana. Świat, który funkcjonował przez 500 lat, na naszych oczach się kończy. To nie jest tak, że on się kończy z dnia na dzień, ale on się autentycznie kończy i zaczyna się tworzyć coś zupełnie nowego pod auspicjami Chin, bo Chiny są tym najsilniejszym systemem w ogóle na świecie i są najsilniejszym systemem, jeśli chodzi o globalne południe, więc tutaj rzeczywiście Chiny nadają ten ton i widać, jak bardzo przede wszystkim państwa afrykańskie liczą tutaj na to, że wreszcie będą mogły autentycznie się wyemancypować spod tej kurateli europejskiej czy w ogóle zachodniej, dlatego że sama epoka dekolonizacji zaczęła się w latach 60., prawda? To jest początek demontażu Imperium Brytyjskiego, początek właśnie demontażu tych kolonii, imperiów kolonialnych europejskich. Główną rolę w procesie dekolonizacji odegrały Stany Zjednoczone, które działały tutaj na niekorzyść Wielkiej Brytanii, bo to przede wszystkim właśnie chodziło o to, żeby zniszczyć Imperium Brytyjskie, bo Stany Zjednoczone to jest właśnie ta była kolonia brytyjska, która się uniezależniła i tutaj politycy amerykańscy po prostu zupełnie świadomo i celowo to Imperium Brytyjskie niszczyły właśnie poprzez proces dekolonizacji razem ze Związkiem Radzieckim, który miał też swoje własne interesy, prawda, jeśli chodzi o proces dekolonizacji. Ale ta dekolonizacja wtedy zamieniła się w gruncie rzeczy w coś, co nazywamy neokolonializmem, czyli powstały formalnie niezależne państwa, powiedzmy właśnie w Afryce głównie, ale państwa te dalej były zależne od swoich metropolii. To nazywamy neokolonią, prawda? Kolonia to kiedy rzeczywiście jakiś obszar ziemi jest formalnie podporządkowany metropolii. Neokolonia, czyli kiedy mamy do czynienia niby z formalnie niezależnym, suwerennym państwem, ale które faktycznie jest uzależnione od metropolii. No i w tej chwili mamy do czynienia autentycznie z procesem, kiedy te państwa neokolonialne dążą do tego, żeby się wyemancypować spod wpływów mocarstw zachodnich i rzeczywiście widać, że ten świat zachodni jest bardzo skutecznie, autentycznie wypychany i jest to coś, z czym Europa sobie specjalnie poradzić nie potrafi. Pytanie, do jakiego poziomu to dojdzie, bo pamiętamy te zmiany związane niektórzy mówili, z zapraszaniem inżynierów do Niemiec, że brakowało rąk do pracy, że to jest pod kontrolą, że to jest dobry ruch. Pamiętamy, że to chyba za Anglii Merkel te pierwsze ruchy się działy. No i liczono na to, że ci przybysze pomogą gospodarce niemieckiej. Jak to się skończyło? No to widać tutaj po niespełna, 10 latach, jak wyglądają dzisiaj miasta niemieckie, jak wygląda gospodarka niemiecka, jak wygląda zadowolenie, tutaj znak zapytania Niemców i bezpieczeństwo tego kraju, a to jest tylko nasz sąsiad. Idąc dalej, część mówi, że Francji już nie ma. Jak się obserwuje, jaki kolor skóry dzieci urodzonych we Francji dominuje, jakie imiona dominują,
Pójdziemy dalej, zobaczymy, jak wygląda bezpieczeństwo na ulicach Wielkiej Brytanii, zobaczymy, co jest promowane w szkołach jako model rodziny. To wiem od ludzi, od Polaków, którzy stamtąd wyprowadzają się, delikatnie znowu mówię, szukając tego normalnego świata, że już nie ma tam białego człowieka z białym człowiekiem, czyli białej kobiety z białym mężczyzną jako wzór rodziny w szkołach na ścianach. Nie ma, po prostu to zniknęło i promuje się właśnie rodzinę czarnoskórą albo rodzinę pomieszaną kolorystycznie. U nas w Polsce jeszcze tego nie ma, no ale otwarliśmy drzwi dla tej zmiany. Mówi się o ośrodkach, które już będą budowane w każdym mieście wojewódzkim, jak dobrze kojarzę. Gdzie my idziemy i gdzie my się obudzimy? Bo czasami uspokajano nas w takich rozmowach, debatach spokojnie, to powolutku się będzie toczyć, a widać, że to wcale powolutku się nie toczy, że to naprawdę wystarczyło 10 czy 15 lat na zachodzie i tam niektóre dzielnice są po prostu już, nie istnieją w takim stanie, jak my to znaliśmy i ludzie się stamtąd wyprowadzają. Zmienia się władza, dosłownie już po prostu pojawiają się rządzący lokalni, którzy są z kręgu kulturowego tych ludzi, którzy się tam przeprowadzili, czy zostali przeprowadzeni, no bo to też jest ciekawe, w jaki sposób się to działo. Długie pytanie, ale zastanawiam się, gdzie my w Polsce się obudzimy za znowu krótki horyzont, za 5 lat. Jak ty widzisz? Bo to jest szaleństwo, mam wrażenie, że na siłę się to nam od roku wprowadza i nie pyta się o zgodę lokalnych ludzi i co, 49-50 ośrodków powstaje w Polsce. No to jest właśnie to, że jak się spojrzy na to z tej szerszej perspektywy, to trochę inaczej się to układa, bo z jednej strony jest tutaj absolutnie instrumentalizowanie kwestii właśnie tych wędrówek ludów, jak można powiedzieć, tutaj pokazując pewną analogię do czasu upadku Rzymu, prawda, bo tutaj bardzo często się to porównuje i moim zdaniem jest to bardzo trafne porównanie. Myślę, że to rzeczywiście jest taki moment, ale też wiadomo, że pan Soros chętnie finansuje i wspiera takie migracje, skądinąd właśnie to państwo na I, którego nazwy nie można powiedzieć, ogłosiło właśnie z tego powodu Sorosa osobą grata, prawda, ponieważ też chciał, że tak powiem, wzbogacić kulturowo to państwo na I, i się to państwo na I obraziło na pana Sorosa i to też wiele pokazuje, ale to jest właśnie kwestia z jednej strony tego, że ten neoliberalizm w świecie zachodnim bardzo mocno niszczył w ogóle ideę narodową. Od czasu II wojny światowej mamy do czynienia autentycznie z jakimś takim atakiem na ideę narodową, na nacjonalizm i niszczenie kultur narodowych, bo najważniejszy był wspólny rynek. Wspólny rynek to są oczywiście wielkie korporacje, a wielkie korporacje są zainteresowane generalnie unifikacją, prawda? Weźmy takiego McDonald'sa na przykład. Jakby teraz McDonald's miał w każdym kraju na ziemi dostosowywać się do jakichś tam lokalnych wymogów, lokalnych kultur i tak dalej, to powodowałoby to oczywiście olbrzymie dodatkowe koszty, prawda? A generalnie wielkie korporacje te koszty chcą tnąć, więc wielkie korporacje wspierały taką kosmopolityczną kulturę, która była związana w dużej mierze z niszczeniem po prostu kultur narodowych. Oczywiście tutaj ta kultura amerykańska była tą kulturą dominującą ekonomicznie, więc też stała się pewnym modelem kulturowym. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w Europie niszczono autentycznie nacjonalizmy, niszczono kultury europejskie, a to ma olbrzymie znaczenie w kwestii migracji, ponieważ Stany Zjednoczone to jest kraj, który powstał przez migrację, prawda? Tam nie było rdzennych Amerykanów, jeśli chodzi właśnie o białego człowieka, prawda? To była migracja, ale była pewna formuła kulturowa, która sprawiała, że ci migranci byli formowani w nowy naród czy jakieś nowe społeczeństwo. Migranci, którzy przybywają do Europy, nie zastają w tej Europie już tak naprawdę żadnych kultur, z którymi mogliby się rzeczywiście w jakiś sposób asymilować. To jest ważny problem, bo jeśli jest jakaś silna kultura, która ma właśnie taką silną moc asymilacyjną, sama migracja nie jest problemem, czego właśnie Stany Zjednoczone są przykładem, prawda, że można asymilować. Ale Stany Zjednoczone to jest jednak nacjonalizm, prawda, duma z bycia Amerykaninem, amerykański way of life i tak dalej, prawda. W przypadku właśnie Europy to zniszczono, więc to jest taki pewien element, który został tutaj zrobiony, po czym
części celowo, po części jako po prostu część tego programu właśnie takiego neoliberalnego, globalizacji, wymieszania wszystkich, po to, żeby standaryzować różne usługi. Na przykład mam znajomą, która jest architektem, która powiedziała, że właśnie architekci myślą kosmopolitycznie, prawda? Wielu architektów w ogóle się nie zastanawia, że są jakieś narodowe style, jakieś lokalne style. Tworzą budynki, które mogą stać wszędzie, w Dubaju, w Warszawie, prawda? W każdym miejscu na świecie. To jest ten sposób myślenia. I w tym momencie dlatego to jest ten problem właśnie migracji, ponieważ nie ma tej asymilacji, ponieważ nie ma wzorców kulturowych. To jest jedna część medalu, ale jest jeszcze też ta druga. Właśnie a propos, jako dziedzictwo kolonializmu, dlatego, że Afryka jest terenem po prostu grabieży, po prostu najzwyczajniej w świecie i wiele ludzi migruje, ponieważ autentycznie żyje w nędzy, nękana jest cały czas wojnami, ucieka przed wojnami, prawda? Chociażby, nie wiem, Sudan to jest miejsce, w którym permanentnie toczą się wojny. Właśnie też niedawno czytałam, że w Czadzie żyje kilka milionów uchodźców. W jednym państwie afrykańskim kilka milionów uchodźców. Tam działają różne międzynarodowe organizacje pomocowe, ale to jest właśnie cały czas takie dawanie pieniędzy na pomoc, ale bez dawania szans na autentyczny rozwój. Afryka jest blokowana w rozwoju właśnie przez byłe państwa kolonialne, więc to nie jest tak, że tutaj biedni Francuzi, oni są tylko ofiarami tych złych, prawda, którzy tam przyjeżdżają i potem, nie wiem, kukurydzę smażą gdzieś tak na przedmieściach Saint-Denis, prawda, bo to jest widok, który nie jedna osoba miała okazję zobaczyć, prawda, wózki sklepowe i prażenie kukurydzy, prawda, pod schodami katedry w Saint-Denis. To jest kwestia tego. Na przykład Niger. Niger to jest teraz kluczowe państwo, ponieważ właśnie Niger prowadzi bardzo intensywną taką politykę właśnie dekolonizacyjną. Już dawno armia francuska, wojska francuskie zostały wyrzucone dosłownie, inne europejskie, tam też była jakaś misja europejska, też już zostały wyrzucone. Ale z Nigru Francja czerpie dużą część uranu, prawda? Ponieważ Francja importuje uran. Więc tutaj właśnie jest kwestia. Niger, jedno z najbiedniejszych krajów na świecie, o olbrzymich złożach uranu i przez dekady to państwo nie miało z tego nic. Nie miało nic z tego uranu. Ponieważ francuska firma eksploatowała to w ten sposób, że oczywiście dla państwa nic nie zostawało, bo chodziło tylko i wyłącznie o eksploatację. A jednocześnie mówi się o tym, że jest teren skażony, prawda, ponieważ nie dbano specjalnie jakieś tam bezpieczeństwo pracowników, że jest po prostu ludność z tamtego regionu jest bardzo mocno wystawiona właśnie na promieniowanie, bo kto by się tam przejmował jakimiś czarnoskórymi, prawda? Musimy mieć świadomość, jak Francuzi patrzyli na mieszkańców swoich byłych kolonii, prawda? Nie traktowali ich jak pełnoprawnych obywateli i ludzi, tylko właśnie jak tanią siła robocza, która jak się napromieniuje, to przecież czyj to problem. I to musimy widzieć, prawda? Bo nie powiem szczerze, trochę osobiście to denerwuje często to patrzenie na problem właśnie migracji tylko z tej strony, że Europa jest taka biedna, prawda? A tutaj, że oni przybywają, my jesteśmy ofiarami, a to całe dziedzictwo tego kolonializmu jest kompletnie zapomniane. A dla mnie to, co się działo w Afryce przez ostatnie dekady, jest naprawdę moralnie obrzydliwe. Ja użyję tego słowa. Moralnie obrzydliwe, jakby jest sprzeczne z moją moralnością, bo to jest kwestia w oparciu, jaką moralność, prawda, działamy, bo żyjemy w czasach pluralizmu, postmodernizmu i tak dalej. Więc moją moralnością jest to sprzeczne i nie zrobiono nic dla Afryki, nie zrobiono nic w tym kierunku, żeby Afryka po prostu zaczęła normalnie funkcjonować dla rozwoju tych ludzi, tylko była to eksploatacja i udawanie pomocy poprzez właśnie tę pomoc humanitarną, która sprawiała, że ci ludzie uzależniali się od tej pomocy humanitarnej. Jednocześnie tworzyły się różne mafie i kliki, które uwłaszczały się na tej pomocy humanitarnej i jest to przerażające, prawda? Więc ja to patrzę w ten sposób, że de facto do Europy wróciły problemy, które Europa sama stworzyła,
Bo gdyby Europa potraktowała te państwa inaczej, gdyby tam rzeczywiście nauczono tych ludzi gospodarowania, dano im odpowiednią edukację, pokazano, jak można własne zasoby wykorzystywać w własnym interesie, to Afryka byłaby przecież kontynentem kwitnącym, prawda? Tam jest tyle zasobów, tyle... To jest kontynent z olbrzymimi, prawda, możliwościami. Więc ja patrzę tutaj właśnie na to przez taki pryzmat. Z jednej strony jest to olbrzymi problem dla Europy, to co się dzieje, ale jest też ta druga strona medalu, gdzie Europa właśnie tutaj w tej chwili płaci za to dziedzictwo kolonializmu. I tutaj na koniec jeszcze jedna taka uwaga, właśnie w takich kręgach, bym powiedziała, trochę bardziej lewicowych, które w jakiś sposób zajmują się przynajmniej gdzieś tam częścią tych uchodźców. Na przykład coraz częściej podnoszony jest taki problem. Na przykład ci uchodźcy, migranci przybywają do takiego Paryża i tam widzą jakieś, nie wiem, pomniki osób związanych właśnie z kolonizacją. No i teraz właśnie jak ci uchodźcy mają się integrować, powiedzmy, z krajem, który cały czas tutaj pielęgnuje gdzieś tam pamięć o tym dziedzictwie kolonialnym i jest z tego dumny, prawda? To też jest problem, to też jest obiektywny problem, bo teraz jest kwestia tego, czy tych wszystkich ludzi odesłać z powrotem do Afryki, ale teraz mając świadomość tego, czy oni tam naprawdę mają z czego żyć, prawda? A jeśli mają tutaj zostać, no to czy jesteśmy w stanie ich asymilować, a jeśli znowu asymilować, no to jaką tutaj formułę kulturową stworzyć. No bo ta formuła znowu amerykańska, ona była zawsze szeroka. Ale tutaj właśnie wracając do tej kultury, powiedzmy, europejskiej, gdzie to dziedzictwo kolonialne jest częścią tej kultury, to czy w gruncie rzeczy taki nacjonalizm francuski był w stanie tych ludzi asymilować, prawda? Bo w gruncie rzeczy trzeba by to zrobić w ten sposób, żeby im pokazać, że tak, jesteście teraz tymi pełnoprawnymi Francuzami i powinniście być dumni w gruncie rzeczy z tego naszego francuskiego też dziedzictwa kolonialnego, prawda? My w ogóle nie myślimy takimi kategoriami, ale też właśnie nie myślimy takimi kategoriami, ponieważ nie mamy tego dziedzictwa kolonialnego i nie rozumiemy problemów z tych związanych. Między innymi właśnie kwestii tworzenia tożsamości właśnie takich narodów kolonizowanych. Między innymi też mam kolegę, który jest w połowie Tanzańczykiem i jego ojciec w Tanzanii należał do elit tanzańskich, które wspierały metropolię brytyjską i to wyglądało w ten sposób, że właśnie członkowie jego rodziny mieli możliwość studiowania w Londynie. Więc tutaj właśnie tych mieszkańców Tanzanii, z tych elit tanzańskich wysyłano do metropolii, do Londynu, żeby sobie popatrzyli na ten wielki świat, na to centrum świata, prawda, żeby się zakochali w tym Londynie, w tej Anglii, w tej kulturze angielskiej, żeby chcieli być tymi dżentelmenami. No i oni potem mieli wracać tam, no i właśnie tutaj służyć temu imperium brytyjskiemu. To są te schematy działania, prawda? Tylko że one stwarzają pewne stałe problemy, że w gruncie rzeczy jest to cały czas pewna tożsamość zależna, prawda? Pewna tożsamość uzależniona właśnie od byciem tutaj częścią czegoś obcego. To są problemy, które Europa sobie w gruncie rzeczy sama stworzyła. Mhm. Cieszę się, że pokazałaś dwie strony medalu, bo też i mi otwarła się trochę bardziej głowa na to, że to nie jest że to nie jest taki jednorodny problem, że to tylko z jednej strony, że przypływają do nas migranci, są uchodźcy i to my mamy źle. No bo wiadomo, że historia kolonializmu jest, no i o niej ciężko zapomnieć i tak jak wspominasz, ci ludzie przyjeżdżają do Paryża, widzą pomniki, no i jak tu się cieszyć, tak? To trudno udawać, że tego nie powoduje też gniew, prawda? Oczywiście, to powoduje gniew. Część ludzi się zastanawia, dlaczego ci ludzie część z tych ludzi jest agresywnych, część z tych ludzi gdzieś tam swoją frustrację gdzieś musi uwolnić, no i to się faktycznie dzieje. To jest zupełnie inna kultura, więc część tych ludzi nie asymiluje się lub nie potrafi się asymilować i po prostu też robi takie rzeczy, jak robi. Absolutnie tutaj tych ludzi nie chcę jakoś tłumaczyć, ale zastanawiam się właśnie, patrząc na to, w jaki sposób jest drenowany kontynent afrykański, to co wspominasz, że uran jest w ogromnych ilościach pozyskiwany,
Teraz wspominałaś dzisiaj również na poprzednim odcinku, że Niemcy ten wodór zielony też nawet chcą jakimś rurociągiem pompować do siebie. No to jak ten naród afrykański, ogromny kontynent w tych różnych krajach, które toczą wojny, bieda, no tam po prostu jest niesamowicie. Wiemy, że Rosja tam oczywiście też ma swoje macki i też stamtąd bardzo dużo... No Chiny są bardzo aktywne. Dokładnie prawda? tak, No więc wszyscy na świecie po prostu tam pozyskują. No i teraz jak ci ludzie mają być uśmiechnięci? No i teraz pytanie, czy jest mądre rozwiązanie z tej sytuacji? No bo ci ludzie to już są. Jest problem ogromny na Zachodzie, no i ten problem jest teraz rozdzielany w ramach Unii Europejskiej. Poradźmy sobie, jeśli jesteśmy wszyscy razem w tym całym systemie, który stworzyliśmy, no to ten problem musimy zjeść. Zjedz tę żabę razem z nami. To nie Polska chciała przecież, chociaż wiadomo, że ktoś powie, no jesteśmy w Unii, więc też podejmowaliśmy decyzje, żeby tych ludzi przyjmować. No i teraz z jednej strony musimy pamiętać o tym, że oni przyjechali i jest tam ogromna bieda, głód i w jakiś sposób część z tych ludzi uratujemy. No ale jaki procent z tych ludzi faktycznie będzie chciało pracować? Jaki procent z tych ludzi będzie chciało się asymilować, przyjąć kulturę europejsą? Jeśli ci ludzie trafią do Polski, ktoś z jakiejś głębokiej Afryki trafi do Polski i zobaczy no, zupełnie inny świat, totalnie 100% inny świat. Czy ci ludzie się będą asymilować, czy tu będą problemy takie, jak widzimy na ulicach Francji czy Niemiec? Jak ty myślisz? No bo ci ludzie tu zaraz zaczną w 25 roku przyjeżdżać i obojętnie, czy przyjedzie 100 ludzi do jednego miasta, czy 1000 ludzi, no to jest 100 ludzi, czy 1000 ludzi o zupełnie, totalnie kosmicznie innej kulturze zachowań i postrzegania świata. Czy ty myślisz, że się uda ich zasymilować? Czy my mamy pomysł? No bo ja słyszę, że pomysłem jest wyrównywanie socjalu do tego z Zachodu, żeby to było rozwiązanie problemów. No to jeśli taki człowiek z Afryki dostanie 1000 euro, załóżmy, w przeliczeniu, czyli dostanie 4000 złotych i nie musi pracować, no to jaką on ma motywację do tego, żeby się uczyć, edukować, uczyć języka, asymilować, iść do pracy i tak dalej, i tak dalej. Jak ty widzisz to, co nas czeka? Bo to nie są zapisy, tylko to już są rozwiązania, które będą wchodzić za kilka miesięcy. Znaczy Europa nie ma realnego pomysłu na rozwiązanie tego. To jest w tej chwili tylko i wyłącznie jakieś takie przedłużanie sytuacji względnej stabilności, ale tutaj no, do tego się właśnie pojawia kwestia w ogóle przyszłości gospodarczej Europy, deindustrializacji i w ogóle upadku gospodarki europejskiej, więc jest kwestia teraz, z czego mają być te zasiłki wypłacane, jeśli Europa coraz bardziej bankrutuje i po prostu jest na minusie i nie bardzo widać realny pomysł na to, żeby Europa rzeczywiście poszła do przodu, bo to, że pani Ursula von der Leyen co chwilę wygłasza jakieś przemówienie, że Europa ma być ten number one w świecie, prawda, w ogóle we wszystkim mamy być tutaj mistrzem i przewodzić światu i tak dalej, bo mniej więcej to słyszymy co jakiś czas. No oczywiście są to po prostu totalne bajki i każdy kolejny rok to coraz bardziej pokazuje, że jest dokładnie odwrotnie. Europa się cofa w ogóle no, w dużej mierze właśnie ze względu na integrację europejską i po prostu całe koszty utrzymania tej biurokratycznej czapy i tego pasożytniczego systemu. Coś, co tłami wszelką autentyczną konkurencję, innowację i rozwój. No i tu jest, ja nie widzę realnego pomysłu Europy na tę kwestię, bo do tego jeszcze cały czas jest mowa o 4. rewolucji przemysłowej, o sztucznej inteligencji, automatyzacji, czyli w gruncie rzeczy dla tych ludzi nie będzie pracy. Więc ta polityka jest wewnętrznie niespójna, bo z jednej strony się mówi, że tej pracy nie będzie, z drugiej strony właśnie tutaj się mówi, że potrzebne są ręce do pracy, więc to się w ogóle wszystko kupy nie trzyma. Jednocześnie myślę, że jakby rzeczywiście chciano z tych ludzi zrobić pracowników, przy umiejętnej polityce można to zrobić, prawda, jeśli się autentycznie chce, ale to też trzeba jakby celowo i planowo prowadzić taką politykę, autentycznie sprowadzając ludzi, którzy chcą pracować, w jakiś sposób udowodnili i pokazali, że chcą pracować, a tego się nie robi, prawda? To wszyscy wiemy. Więc na ten moment, moim zdaniem, Europa rzeczywiście stworzyła problem, którego nie jest w stanie rozwiązać. To właśnie rozdzielanie, zasiłki to jest tylko i wyłącznie takie łatanie dziury.
ale ja w ogóle po prostu widzę przyszłość Europy naprawdę tutaj w czarnych barwach, no bo to jest właśnie kwestia, nie ma pomysłu politycznego, nie ma pomysłu gospodarczego, nie ma pomysłu kulturowego, no bo kultury narodowe Europy zostały zniszczone. Jednocześnie właśnie tutaj same te kultury narodowe w jakiś sposób tego dziedzictwa kolonializmu nie potrafią w żaden sposób twórczo przekształcić, bo to można, jak się chce, to można powiedzieć, że tak, 500 lat byliśmy koloniami, tutaj ale teraz już ten etap minął, prawda? Teraz chcemy budować coś zupełnie nowego, ale to nawet nie ma żadnego takiego jakiegoś zalążka, czegoś, co byłoby w jakikolwiek sposób atrakcyjne dla wszystkich i miało jakąkolwiek siłę nośną, prawda? Czegoś takiego w ogóle nie ma. Więc dlatego ja tak tutaj podkreślam właśnie, że Europa jest naprawdę tutaj w bardzo trudnej sytuacji i ja w ogóle uważam, że to może być taki moment jak upadek Rzymu, jak właśnie upadek po prostu cesarstwa, czy jest alternatywa. No ja akurat nie uważam, że Polska tutaj jest o tyle w tej dobrej sytuacji, że nie mamy tej karty kolonialnej, tak żebyśmy musieli, żeby ktoś miał do nas w stosunku jakieś roszczenia, prawda? Tych roszczeń nie ma. Przez to też nie ma takiej niechęci do nas w świecie, no bo nie mamy właśnie tej karty, gdzie jest nasza przyszłość. No ja uważam właśnie, że we współpracy z globalnym południem, ponieważ Europa upada, ale globalne południe idzie do przodu. Tutaj właśnie Chiny i państwa BRICS, dane są jednoznaczne. Ta część świata ma przyszłość, ta część świata się rozwija i moim zdaniem to jest nasza przyszłość. My jesteśmy w stanie współpracować z tą częścią świata. Mamy wspaniałą kartę, jeśli chodzi o współpracę z Bliskim Wschodem, z Indiami. Tam nas zawsze szanowano, prawda? I też nasze podejście. Myśmy nigdy nie byli rasistami. Ja właśnie bardzo bym nie chciała, żeby Polacy w jakikolwiek sposób przesiąkli tym zachodnim rasizmem, żebyśmy teraz się poczuli właśnie, że jesteśmy tymi lepszymi, prawda, bo białą rasą i patrzyli na tych ludzi z góry. Myśmy nigdy nie byli rasistami. Rasizm w ogóle był nieobecny w polskiej kulturze. Nawet jeśli Polacy, nie wiem, jeździli do Afryki i tam robili różne rzeczy, to myśmy byli cenieni przez właśnie lokalnych ludzi, bo znam wiele osób, którzy opowiadają takie historie. Od lat siedzą w Afryce, robią różne projekty i oni nas lubią, bo my nie jesteśmy rasistami, bo nie mamy tej rasistowskiej karty, więc ja osobiście tutaj jestem tak trochę właśnie z dystansem, jakby nie podzielam tej narracji, która płynie z Europy Zachodniej, ponieważ to nie jest nasza historia. Myśmy nie byli częścią tej historii, myśmy byli wręcz ofiarami tej historii, ponieważ to z nas sobie zrobiono kolonię, to myśmy tutaj właśnie byli trochę taką Afryką dla Europy Zachodniej. Ja osobiście nie chcę tej narracji, to są ich problemy i oni sami powinni rozwiązać problemy, które sobie sami stworzyli i myślę, że my długofalowo powinniśmy właśnie wykorzystać to, że nie mamy tej karty kolonialnej, współpracować z globalnym południem. Natomiast jeśli chodzi właśnie o kwestię tutaj tych migrantów na naszym terytorium, to jest możliwe właśnie dlatego, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Jakbyśmy nie byli częścią Unii Europejskiej, to byśmy tego problemu nie mieli. Podaruj sobie i bliskim harmonię we wszystkich najważniejszych obszarach życia. Wybierz nasz wyjątkowy pakiet książek w promocji i odkryj, jak żyć pełniej. Odwiedź naszą stronę, link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Pytałem cię ostatnio o wyjście z Unii Europejskiej, to powiedziałeś, że jest to trudne, a nawet niemożliwe. Wspominasz teraz o tym, żeby współpracować z globalnym południem, czyli z BRICS-em. Pytanie ciekawe mi się nasunęło, myślę, że ono mogłoby się pojawić u wielu Polaków. W jaki sposób współpracować z BRICS-em, skoro tam częścią BRICS-u jest również Rosja, która która ma zapędy, jakie ma i pomysły pewnie, chociaż wiadomo, to co do nas dociera to jest jedno, to jak jest naprawdę to jest drugie, no ale jakieś fakty są, jakieś szczerzenie kłów jest. Jedni mówią, że to wcale nie chcą dla nas źle, że oni atakują Zachód, że Polska im nie przeszkadza, no ale Polska jest po drodze. Niektórzy mówią, i że jeśli miałoby się coś dziać, no to jest taki duży kraj między jednym a drugim mocarstwem, no bo tak to trzeba powiedzieć, że jest Rosja i cała ta Unia Europejska, my jesteśmy pośrodku, geograficznie źle... Strefą zgniotu, przed murzem, dokładnie tak, flanką. Źle leżymy i nawet jeśli do nas Rosja nic nie ma, jak twierdzą jedni, no to te interesy ścierają się między tym Zachodem
i Wschodem. Więc pytanie jest myślę, zasadne. Jeśli mamy bratać się z BRICS-em, który się niesamowicie rozwija i wiemy, ile procent, już chyba prawie 40% światowej gospodarki tam jest i się to tylko rozwija, no to w jaki sposób to zrobić dobrze, skoro my nie mamy polityków, którzy o tym rozmawiają, nie mamy dyplomacji, która mówi, że nasz interes jest taki. Ja się zastanawiam, jaki jest w ogóle interes Polski, bo on nie istnieje. My mamy interes Unii Europejskiej, interes Stanów, ale interesów w tym Polski jakoś nie widać. Więc wracam do pytania, w jaki sposób współpracować z tym BRICS-em, który się rozwija, no patrząc na to, że jest tam Rosja, z którą też w jakieś karty gramy aktualnie. Tak, na ten moment na pewno nie ma takiej możliwości, żebyśmy po prostu sobie zmienili sojusz i współpracowali z BRICS-em, ponieważ tak jak mówię, dla mnie Polska to jest terytorium kolonialne, wręcz można powiedzieć w jakiś sposób okupowane i niesamodzielne, niesuwerenne, prawda? Więc to nie jest tak, właśnie wiele osób się denerwuje, jak mówię, że nie możemy wyjść z Unii Europejskiej. Ja mówię, nie można wyjść spod okupacji, po prostu ja uważam, że to jest jakaś forma po prostu okupacji, zależności i okupację można co najwyżej, nie wiem, zrzucić, pokonać, ale do tego trzeba mieć zasoby i możliwości i siłę, a tych po prostu nie mamy i na ten moment trzeba uznać fakty, że taka asymetria siły jest i tak jak ja mówię, tutaj porównuję to do czasów zaborów, tej pracy organicznej, która była potrzebna do tego, żeby się przygotować, prawda, na odzyskanie niepodległości, więc ja, jak mówię o BRICS-ie, ja mówię o pewnej strategii działania w kontekście wielu lat, prawda? Nie mówię, że to można zrobić już teraz, ale już teraz można zacząć o tym myśleć i po prostu dostrzegać w ogóle tą perspektywę, bo oczywiście Polacy są od tej perspektywy odcinani, bo jesteśmy trzymani pod kontrolą, jesteśmy neokolonią, więc musimy być trzymani pod kontrolą. Właśnie mamy być tą wschodnią flanką, tą strefą zgniotu, bo trwa konfrontacja, prawda, między światem zachodnim a właśnie globalnym południem i my jesteśmy dokładnie właśnie w tej strefie zgniotu, prawda? Więc ja tutaj mówię o perspektywie lat, a być może dekad, po to, żeby już zacząć w tym kierunku coś robić, wiedząc mniej więcej, co się stanie. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, że uważam, że Zachód po prostu przegra. Najzwyczajniej w świecie Zachód tę konfrontację przegra. I tak jak ja to mówię, otworzy się okno historii, otworzy się nowa szansa, ale ją wykorzystamy tylko wtedy, jeśli będziemy na to przygotowani. To jest, znowu tutaj użyję mojego ulubionego porównania do sytuacji Polski w czasie I wojny światowej. Na początku I wojny światowej, jakby ktoś powiedział, że za 4 lata nie będą istniały wszystkie monarchie zaborcze, Carat rosyjski, Habsburgowie, Hohenzollernowie. Jakby ktoś powiedział, że za 3 lata wszystkie te dynastie zostaną obalone i wszystkie te cesarstwa, imperia zostaną zniszczone, nikt by nie uwierzył. 4 lata. I to było faktem. Nie było Habsburgów, Hohenzollernów, Romanowów. I została stworzona przestrzeń do odrodzenia się niepodległej Polski, ale to było możliwe dlatego, że był ktoś taki jak Roman Dmowski i Ignacy Paderewski, którzy pojechali do Stanów Zjednoczonych, rozmawiali z Wilsonem i przekonywali, że w interesie Amerykanów leży utworzenie niepodległej Polski. I rzeczywiście Amerykanie stwierdzili, że to właściwie jest dobry pomysł, bo i przy okazji Niemcom się oberwie, prawda? Bo będzie można tutaj wrogów pokonać, prawda, więc i dzięki temu Polska powstała. To jest prawdziwa przyczyna odzyskania przez Polskę niepodległości. I ja uważam, że jesteśmy teraz w momencie naprawdę wielkiej geostrategicznej zmiany. Wtedy Stany Zjednoczone były wschodzącym mocarstwem, bo to był czas przechodzenia hegemonii z Anglii na Stany Zjednoczone i Roman Dmowski tutaj doskonale wyczuł ten moment, że to właśnie Stany są tym nowym hegemonem, więc pojechał od razu do najsilniejszego, prawda? To było tak, silniejszy dał łupnia tym, którzy nas gnębili, dzięki temu mogliśmy powstać, mówiąc tak już zupełnie prostym językiem. W tej chwili nowym mocarstwem, tym globalnym mocarstwem będą Chiny. Ja uważam, że Zachód docelowo tę konfrontację przegra i w tej chwili jesteśmy w czasie tej takiej dramatycznej walki Zachodu o utrzymanie swojej supremacji, ale ona nie jest do utrzymania, bo to widać. To wypychanie Zachodu po prostu widać.
Więc moim zdaniem otworzy się duża szansa na to, żeby rzeczywiście ten system, właśnie ten zbudowany 500 lat temu, ten transatlantycki, gdzie myśmy byli peryferiami tego świata, bo to był ten moment, kiedy Europa Zachodnia razem ze Stanami Zjednoczonymi stworzyła właśnie to centrum takie cywilizacyjne świata i reszta Azji i tutaj Europa Wschodnia siłą rzeczy znalazła się na peryferiach tego nowego świata. Hegemonia Chin w sojuszu z Rosją to jest odwrócenie całego tego schematu, to jest znowu przeniesienie, można powiedzieć, centrum świata właśnie z tego z mórz na ocean, na ten kontynent euroazjatycki i to zmienia całą po prostu optykę, prawda? W tym momencie znowu w jakimś sensie stajemy się środkiem, bo Polska nagle staje się państwem leżącym właściwie w środku, jeśli chodzi o perspektywę europejską, tych nowych szlaków komunikacyjnych, prawda? Świat transatlantycki się kończy, przestajemy być peryferiami tego świata transatlantyckiego i stajemy się częścią świata euroazjatyckiego, bo to jest plan Chin, prawda? Żeby stworzyć znowu świat po prostu euroazjatycki, tak jak to było w średniowieczu, prawda? W średniowieczu Europa była powiązana z Azją. Jedwabny szlak, prawda? To był ten układ i tu właśnie to jest to odwrócenie tego świata, który zaczął się 500 lat temu, kiedy Europa podbiła Amerykę i kiedy zaczął się świat transatlantycki. To jest zmiana tego typu. I to nie jest zmiana, która się wydarzy w ciągu roku, dwóch. To będzie trwało jeszcze przez następne lata i pewnie dekady, ale jeśli rozumie się głębię tego procesu, to wiemy, że rozpocznie się nowa era, czy rozpoczyna się na naszych czasach, na naszych oczach nowa era, która będzie trwała pewnie przez setki lat. Więc mówimy tutaj o polityce na następne dekady i tak naprawdę na następne setki lat, prawda? W momencie, kiedy rzeczywiście ten świat euroatlantycki zostanie w jakiś sposób obalony, nawet polityka Trumpa to przyspieszy, bo Trump przede wszystkim jest po prostu amerykańskim nacjonalistą i będzie dbał o interesy Stanów Zjednoczonych, więc ten proces jeszcze przyspieszy tak naprawdę. Więc to jest właśnie ta zmiana i dlatego moim zdaniem Unia Europejska w tym świecie na dłuższą metę się nie utrzyma i ona po prostu się rozpadnie, ale my musimy być przygotowani na ten moment i my musimy rozumieć, co się dzieje i przede wszystkim nie możemy dać sobie wmówić, że mamy być autentycznie jakimś przedmurzem Zachodu, nie wiem, wejść w jakąś partyzantkę przeciwko wschodniemu barbarzyństwu, ostatnim jakimś bastionem cywilizacji i tutaj będziemy, nie wiem, prowadzić działania przeciwko, nie wiem, zagrożeniu ze wschodu i tak dalej, bo już widzę, że takie hasła są wśród Polaków gdzieś tam propagowane, prawda, że mamy umierać za Zachód, walczyć za Zachód, bronić za Zachodu, bo to są też nasze kalki mentalne, prawda, bo my się tak postrzegaliśmy. I tutaj kwestia Rosji. Bo właśnie BRICS to Rosja, i budowa tego świata euroazjatyckiego oznacza jakby konieczność porozumienia się Polski z Rosją i dlatego też ten świat transatlantycki robi wszystko, żeby właśnie Polska z Rosją się nie porozumiała, żeby nie mogło tutaj do żadnej współpracy i przepływu dojść, właśnie żeby tutaj Polska była cały czas tą strefą zgniotu i właśnie tymi obrzeżami tego świata transatlantyckiego, więc to jest robione w sposób zupełnie celowy. Czy Rosja jest dla nas zagrożeniem? Ja uważam, że nie, bo nie wynika to z żadnej strategii tak naprawdę Rosji, ponieważ Rosja jednoznacznie dokonała wyboru cywilizacyjnego, ponieważ Rosja się cały czas miotała między tą opcją wschodnią a zachodnią. Czy upodabniać się do Zachodu i być częścią Zachodu, czy też odwrócić się od Zachodu i być jakąś osobną wschodnią cywilizacją. Rosja dokonała wyboru. Sojusz strategiczny z Chinami jest po prostu tego dowodem. Rosja po prostu chce budować swoją pozycję w ramach struktury BRICS-u. A Zachód Rosji jest absolutnie, kompletnie do niczego niepotrzebny, właśnie dlatego, że technologię Rosja otrzymuje z Chin.
To jest totalna zmiana wszystkiego. Rosja była wcześniej skazana na Zachód, ponieważ była ciągle zapóźniona technologicznie i była tutaj zależna od Zachodu. W tym momencie Rosja się tutaj od Zachodu całkowicie uniezależniła. Tak samo jeśli chodzi o surowce, prawda? No, Indie, Iran, Chiny, to są olbrzymie rynki zbytu i jak się popatrzy na mapę, to Europa to jest taki po prostu malusieńki cypelek, no nieporównywalny w stosunku w ogóle do państw azjatyckich. Ja w ogóle często polecam popatrzeć na mapę świata, ale na przykład chińską mapę świata albo rosyjską mapę świata, bo ona jest zupełnie inna, prawda? Tam Azja jest w centrum i wtedy Europa to jest taki malusieńki cypelek gdzieś tam w prawym górnym rogu. Taki malusieńki cypelek. Strategicznie Europa nie posiada już kompletnie żadnego znaczenia. Europa po prostu jest Rosji do niczego niepotrzebna. Rosja nie ma żadnych roszczeń terytorialnych w stosunku do nas. Ukraina to jest inna sprawa, ponieważ to jest terytorium, które jest rzeczywiście strategiczne dla Rosji, dla bezpieczeństwa Rosji. Polska już nie. Więc tutaj pojawia się opcja dla współpracy. A co więcej, nawet jeśli ktoś ma obawy przed Rosją, to właśnie ten układ, gdzie Rosja jest sojuszem strategicznym z Chinami, daje nam gwarancję tego, że to Chiny będą tutaj pilnować porządku, bo jeśli i Chiny, i Rosja, i Polska miałyby być częścią wspólnego projektu, to przecież Chiny nie mają interesu w tym, żeby Rosja tutaj na Polskę napadła. No, wystarczy trochę pomyśleć logicznie, że w przypadku tego projektu to właśnie Chiny są największym gwarantem bezpieczeństwa Polski, jeśli chodzi o Rosję, bo nie mają interesu w tym, żeby tutaj Rosja rozrabiała, prawda? Jest to logiczne, więc to jest teraz tylko i wyłącznie kwestia naszej mentalności, przy czym największym problemem, uważam, jest pewna kontrola umysłu, która jest sprawowana na Polakach. Nie zawaham się tego tak użyć. Jest to metoda kontroli umysłu. Wmawiania nam, że nasza wartość zależy właśnie od tego, że jesteśmy częścią Zachodu, że przez to, że jesteśmy częścią Zachodu, jesteśmy coś warci. To jest to, co psychologowie nazywają tożsamością zależną, czyli nadajemy sobie wartość właśnie dlatego, że jesteśmy częścią Zachodu, a Zachód uważamy za nie wiadomo co, prawda? Więc w tym momencie my budujemy swoje poczucie wartości na tym, że jesteśmy częścią czegoś. Jeśli tego nie zrozumiemy, że to jest forma kontroli umysłu, to jest właśnie forma kontroli umysłu zachodnich ośrodków informacyjnych nad nami, bo w tym momencie jesteśmy trwale skazani na zależność od nich, bo jeśli nasze poczucie wartości uzależniamy od bycia częścią tego projektu, to w ogóle nie ma w naszej głowie opcji, żebyśmy popatrzyli na świat inaczej. Że na przykład jesteśmy pomiędzy Zachodem a Wschodem, że jesteśmy środkiem, że jesteśmy pomostem, że jesteśmy kimś autonomicznym, kto sam sobie nadaje wartość, a nie czerpie tej wartości z tego, że jest częścią czegoś innego. Więc ja na to patrzę w ten sposób. Podstawą jest w ogóle uświadomienie sobie, jaki mamy mindset, co tak naprawdę mamy w głowach, czym się programujemy, w oparciu o co działamy, jak patrzymy na świat, jaka jest nasza mentalna mapa w gruncie rzeczy i kto nią steruje i w czyim interesie. To jest właśnie to spojrzenie cybernetyczne. Ja uważam, że nasza mapa mentalna jest bardzo mocno stworzona przez zachodnie ośrodki informacyjne i że nasza niepodległość musi zacząć się właśnie od naszych głów. Musimy sobie przypomnieć, że mamy wartość przez samych siebie, po prostu sami nadajemy sobie wartość i co więcej, mamy historię, która nas wręcz predestynuje do tego, żeby być tutaj takim środkiem, ponieważ właśnie ten świat sprzed 500 lat, sprzed podbojów kolonialnych, kiedy Polska była dużym imperium, myśmy byli właśnie na styku wschodu i zachodu. I myśmy rozumieli i zachód, i wschód. Potrafiliśmy się porozumieć i ze wschodem, i zachodem. My mamy tę kompetencję. Jako jedni z niewielu mamy tę kompetencję, żeby rozumieć i świat zachodni, i wschodni. I to od nas zależy, czy tę kompetencję wykorzystamy. No, bardzo ciekawie pokazałaś to programowanie map mentalnych, które jest. Mówiłaś o gwarancji, która bardziej płynie według
twojej wiedzy z Chin, skoro inwestują pieniądze również w salony, w jakąś część fabryk w Polsce, chociaż z części się wycofali po tym, jak Polska przyklepała, podniosła rękę w kwestii ceł na chińską motoryzację, na chińskie samochody, no ale Chiny inwestują w Polsce i to widać i to jest coraz więcej, a my szukamy cały czas tej gwarancji w ochronie naszych granic w NATO, w 5. punkcie, gdzie widać, że nikt za bardzo nie chce tej odpowiedzialności wziąć. To jest to, co ja widzę. Z drugiej jednak strony widzę, że w pierwszym programie rosyjskiej telewizji pokazują symulację ataku na stolice europejskie z Kaliningradu. Jest tam jednak stolica Polski, Warszawa, więc pytanie, dlaczego ta Warszawa tam jest, skoro Rosjanie nie mają roszczeń do Polski i nie podoba im się ten zgniły Zachód, no i oni w takim razie uznają, że Zachód to my, skoro jest atak też na Warszawę. Więc pytanie, jak rozumieć takie symulacje? Ktoś powie, no Rosjanie straszą od zawsze, to nic nowego, przecież to oni muszą straszyć, no bo przecież słupki wyborcze wtedy rosną, jeśli oni prężą muskuły. Pytam na serio, no bo patrząc na to jako pomost, tu są Stany, tu jesteśmy my jako pomost, tu jest Rosja albo BRICS, są te Chiny, które tak jak według ciebie dają gwarancję, no ale jak rozumieć wiadomości w tym najważniejszym programie rosyjskim, że w taki sposób oni pokazują, że ten Kaliningrad, Królewiec jest tak uzbrojony, że to jest kilkanaście minut i nawet rakiety lądują w Londynie, więc... To jest ostrzeżenie, dlatego że polska polityka jest całkowicie podporządkowana właśnie polityce ośrodków zachodnich, które dążą do konfrontacji z Rosją, dlatego że to jest walka o władzę w tej chwili. Musimy sobie właśnie zrozumieć wagę tej zmiany. 500 lat dominacji państw europejskich, potem jeszcze Stanów Zjednoczonych, czyli właśnie 500 lat tej dominacji właśnie tego białego europejskiego człowieka, prawda? I nikt nie ustępuje dobrowolnie. I tak jak właśnie w przemówieniu Waltera Steinmeiera sprzed 2 lat, prawda? Przemówienie do narodu niemieckiego, gdzie Bundespräsident wprost powiedział, że tą przyczyną, dlaczego dochodzi do tak wielkich perturbacji, jest właśnie roszczenie Chin do władzy, prawda? Roszczenie Chin do tego, żeby zakwestionować ten transatlantycki układ, bo nasza perspektywa jest taka, że właśnie ten transatlantycki układ to jest coś obiektywnego, że tak to powinno być. Ale w gruncie rzeczy można zadać pytanie, po upadku Związku Radzieckiego, po rozwiązaniu się Układu Warszawskiego, dlaczego NATO nie uległo samorozwiązaniu? Jaki był dalszy sens istnienia NATO? To jest pytanie, na które w Polsce sobie w ogóle tego pytania jak nikt nie stawia. Jaki był dalszy sens istnienia NATO, skoro nie było już Związku Radzieckiego? NATO się przerodziło w organizację wykorzystywaną przez Zachód, przede wszystkim Stany Zjednoczone, ale nie tylko, do sprawowania dominacji, hegemonii, prawda, do ekspansji. To było tak naprawdę narzędzie dominacji najzwyczajniej w świecie. I rzeczywiście po upadku Związku Radzieckiego ta dominacja i przewaga Zachodu była olbrzymia. Nikt nie potrafił tak naprawdę się im przeciwstawić. Robili co chcieli, bombardowali kogo chcieli, prawda, bo to wystarczy popatrzeć, ile jest baz wojskowych na całym świecie, ile wojen Amerykanie prowadzili. To była po prostu taka, można powiedzieć, gangsterka po całym świecie, gdzie jednocześnie za tym stał Wall Street, bankierzy, prawda, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. My musimy spojrzeć na to z tej strony. Ameryka Łacińska nienawidzi Stanów Zjednoczonych, bo to już jest... Od właściwie XIX wieku te państwa są kolonizowane przez Stany Zjednoczone, bo państwa europejskie były wypychane i wchodziły tam Stany. I zgodnie z doktryną Monroe cała Ameryka to jest strefa wpływów amerykańskich korporacji, prawda? Państwa arabskie Amerykanów nienawidzą, Azja Amerykanów nienawidzi. My kochamy i Rumunii, prawda? Jest zupełnie inna perspektywa i teraz chodzi o to, że oczywiście ta perspektywa związana jest z określonymi interesami, ale chodzi o to, żeby zrozumieć punkt widzenia innych. Jaki jest punkt widzenia Rosji? Stany Zjednoczone i w ogóle Zachód złamały różne porozumienia, które były z Rosją rzeczywiście zawarte i widać po prostu, jak
Rosja jest tym krajem, który ma być zniszczony. Jest przecież oficjalny plan amerykańskich think tanków, gdzie jest pokazane, jak Rosja ma być rozbita na wiele różnych państw. Był też taki plan w stosunku do Chin. Chiny też miały być rozbite, ale sobie z tym poradziły. I to musimy rozumieć, to jest wojna. To jest naprawdę wojna, w której niestety, ale to nie Rosja jest agresorem. Tak naprawdę no wprost się mówi, że Rosja de facto ma przestać istnieć. I teraz z punktu widzenia polskiego, no to nam się wydaje, że to byłoby tak fajnie, ta Rosja wreszcie przestałaby istnieć, to świat byłby taki super. No, czy Rosja nie ma prawa do samoobrony? No z punktu widzenia Rosji jak najbardziej, ale też no, z punktu widzenia globalnej polityki. To jest pytanie, co by rzeczywiście się zadziało, jakby ta Rosja została rozbita i jakby ten świat wyglądał, jakby ten Wall Street i ten zachodni kapitał się dorwał do tych rosyjskich zasobów i tych surowców. Ja nie wiem, czy to byłoby tak fajne. Znaczy ja uważam, że to byłaby katastrofa, bo w tym momencie tych sił już by nic nie powstrzymało i autentycznie cały świat zostałby skolonizowany, więc to jest to. My się powinniśmy nauczyć patrzeć na świat też oczami innych, bo na tym się zaczyna, od tego w ogóle zaczyna się jakakolwiek umiejętność w ogóle rozumienia rzeczywistości. Dopóki jesteśmy w perspektywie tylko i wyłącznie własnej, patrzymy na świat własnymi oczami, nie rozumiemy tego, co robią inni. Największą umiejętnością jest właśnie to, żeby wyjść z własnej skóry, wejść w skórę innego, zobaczyć, jaka jest sytuacja i wtedy zaczynamy rozumieć jego motywację, zaczynamy rozumieć jego działania i wtedy my jesteśmy w stanie spojrzeć na to racjonalnie, jakie nasze zachowanie byłoby racjonalne. Jesteśmy w tej chwili w bardzo niebezpiecznej sytuacji, ponieważ właśnie to jest ta walka tego świata transatlantyckiego z tym światem, można powiedzieć, euroazjatyckim. My jesteśmy autentycznie w sferze zgniotu, a przede wszystkim jesteśmy mentalnie całkowicie właśnie uzależnieni od tej wizji transatlantyckiej, mimo że zawsze byliśmy tylko i wyłącznie peryferiami tego świata i traktowani jako peryferia tego świata. Ale nam wmówiono, że bycie częścią tego świata to jest nobilitacja. W ogóle to jest jakby sprawdzona metoda, według której działają imperia. One właśnie tworzą taki wzorzec mentalny, że imperium to jest cywilizacja i że to jest dobrze być częścią tego imperium. Za granicami imperium zaczyna się barbaria, prawda? I to jest właśnie ten schemat i nam to wmówiono i przecież ilu Polaków w gruncie rzeczy wstydzi się własnej historii, wstydzi się polskości, ponieważ nam wmówiono, że dopóki nie byliśmy częścią Zachodu, to tak naprawdę byliśmy barbarią. Na tym polega właśnie tutaj ten schemat. Więc wracając do kwestii Rosji, Rosja jest zagrożona, jest obiektywnie zagrożona i jeśli Zachód zdecyduje się na konfrontację, może się to skończyć tragicznie, autentycznie tragicznie i my możemy być tutaj rzeczywiście tą pierwszą ofiarą. Jednocześnie też trzeba pamiętać, jaka jest tutaj polityka Niemiec. Niemcy absolutnie, dlaczego chcą mieć pod kontrolę Polskę, Ukrainę, kraje nadbałtyckie? Bo to jest ta strefa buforowa. Niemcy chcą mieć tutaj bufor, bo w momencie, gdyby rzeczywiście doszło do jakiejś konfrontacji, chcą mieć pewność, że całe uderzenie pójdzie na te kraje. Chcą odsunąć od swoich granic, prawda, tutaj tą możliwość tego uderzenia. Z ich punktu widzenia absolutnie słuszna polityka, absolutnie słuszna. Każde normalne państwo dąży do tego, żeby wojna nie toczyła się na jego terytorium. Jest to zupełnie uzasadnione. Kwestia jest tego, czy to jest dla nas takie korzystne i rzeczywiście to jest właśnie ta kwestia spojrzenia na Rosję, bo dopóki będziemy wierzyć, że Rosja jest dla nas największym zagrożeniem, będziemy marionetką tej polityki. I ja teraz nie mówię tego, nie wiem, żeby mi wierzyć na słowo, tylko chodzi o to, żeby w ogóle zacząć dostrzegać inną perspektywę i ją przemyśleć, żeby w ogóle zacząć myśleć na ten temat. I może jak więcej osób zacznie na ten temat myśleć, to coś wymyślimy i zaczniemy dostrzegać rzeczy, których teraz nie dostrzegamy, bo jesteśmy tak bardzo uformowani przez określony sposób myślenia. Myślę, że konkludując to, co teraz powiedziałaś, warto, żebyśmy spojrzeli na świat oczami innych, bo często faktycznie spoglądamy tylko z tej jednej perspektywy i uznajemy ją za jedyną słuszną. Dziękuję, Magdaleno. Mnóstwo dzisiaj tematów rozpoczętych. Myślę, że znowu tutaj warto zostawić 3 kropki i wrócić do tych rozmów w momencie może, kiedy
może w lutym, kiedy już w Stanach będziemy po zaprzysiężeniu i będą jakieś pierwsze decyzje. Sam jestem ciekawy, jak ta wiosna się potoczy, bo w ciekawych czasach przyszło nam żyć, a wielu mówi, że to dopiero początek zmian. Zresztą nie trzeba słuchać innych, tylko samemu spojrzeć, tak jak wspominasz, z perspektywy innych państw, innych kontynentów, żeby zobaczyć, że ten świat zmienny jest i dalej będzie się zmieniał. Jest ciekawie, będzie o czym rozmawiać na pewno w kolejnych odcinkach. Wielkie dzięki, Magdaleno, za całą Twoją wiedzę dzisiaj. Dzięki za rozmowę i tak jak mówiłam, zachęcam po prostu do samodzielnego przemyślenia tych kwestii. To są tylko inspiracje do myślenia. Jasne, że tak. Inspirujcie się, otwórzcie głowę, no i też obserwujcie świat z perspektywy nie tylko swojej, ale też innych. Wszystkiego dobrego dla Was. Do zobaczenia.